Hej, 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 cześć, siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dragon Age'a. Jak widzicie, moja postać wygląda trochę inaczej, ponieważ skraftowałem sobie jakieś itemy, tak na próbę. Zrobiłem sobie jakiś tam młotek, jakiś tam pancerz i są one całkiem spoko. Po pierwsze wyglądają nieco fajniej niż te moje poprzednie pancerze, które miałem tam, nie wiem skąd właściwie. I Kassandrze zrobiłem też puzdygan, czy tam buławę, jeden chuj. Niestety nikomu innemu nic nie byłem w stanie zrobić, ale przynajmniej moja postać jest dosyć mocno wkrzona. Teraz, zanim przejdziemy gdzieś dalej, to ja bym chciał sobie najpierw zagadać tutaj, może ktoś coś ciekawego tutaj będzie miał do powiedzenia. Any artifact of such power is dangerous. The destruction of the Conclave proves that much. You don't think whatever created the explosion was destroyed in the blast? You survived, did you not? The artifact that created the breach is unlike anything seen in this age. I will not believe it destroyed until I see the shattered fragments with my own eyes. Anything with that kind of power is bound to show up sooner or later. Liliana's people have scoured the area near the blast and found nothing. Whatever the artifact was, it is no longer there. In any case, did you need me for anything? Dobra, spróbuję z nim What do you know pogadać. about the Fade? A great deal from my wanderings. There are few hard facts, but I can share what I have learned. I'd like to know more about the breach. Simply put, it is a tear in the veil between this world and the Fade, allowing spirits to enter the world physically. Small tears occur naturally when magic weakens the veil, or when spirits cluster at an area that has seen many deaths. But your mark allows you to exert some control over the breach. That means it was created deliberately. I'd like to know more about the Veil. Circle mages call it a barrier between this world and the Fade, but according to my studies in ancient elven lore, that is a vast oversimplification. Without it, imagine if spirits entered freely. The Fade was not a place one went, but a state of nature like the wind. It sounds like it would be wonderful. And dangerous. But yes, a world where imagination defines reality, where spirits are as common as trees or grass. Instead, spirits are strange and fearful, and the Fade is a terrifying world touched only by mages and dreamers. I am glad that I'm not alone in seeing the beauty of such a world, along with the obvious peril. I'd like to know more about demons. The Chantry says that demons hate the natural world and seek to bring their chaos and destruction to the living. But such simplistic labels misconstrue their motivations, and in so doing, do all a great disservice. Spirits wish to join the living, and a demon is that wish gone wrong. Is there a way to coexist? To live with them, if not in peace, at least without such active confrontation? Not in the world we know today. The veil creates a barrier that makes true understanding most unlikely. But the question is a good one, and it matters that you thought to ask. We'll talk later. Goodbye. Bardzo ciekawe podejście do generalnie świata duchów w Dragon Age, bo jakby jest ono dość niezwykłe. Tam się coś złego odpierdala, ale zanim tam pójdziemy, tutaj mamy jeszcze parę osób. Znalezione piosenki, okej. Mamy już tutaj kilka osób, z którymi bym mógł porozmawiać i z którymi chciałbym porozmawiać. Nie tyle mógł, co chciałbym. Need something? O, mam pytania na temat Hołka. No dawaj. I've read your tale of the champion, and I have a few questions. That's a pretty common reaction. Go ahead. Dobra. What happened to the mage who destroyed the Kirkwall Chantry? The book never said. He fled Kirkwall with the mages from the Circle. Stayed with them a while, but he had to move on. Somehow a lot of mages blamed him for making them live as fugitives. I don't know where he is now, and I don't want to know. In the book you say that first enchanter Orsino turned himself into a giant monster made of corpses? How? Why? Do I look like an expert on magical weirdness to you? Well, I can't tell you how. For the why, all I can say is he was desperate. There is no way Hawk really could have killed the Arishok. It would have started a war with the Qunari. I was told later that the Qunari disavowed his actions. Apparently, the Arishok didn't get permission before he attacked Kirkwall, and the Qun didn't want another exalted march. When they finally sent a ship to haul the wrecked dreadnought away, they just said,
We will never speak of this again. As far as I can tell, that's the Kuhn's version of an apology. Where are the rest of Hawk's associates now? Meryl decided to look after the elves left homeless by the fighting. She's done a pretty good job of keeping them away from the mages and Templars, so far. I guess she has plenty of practice avoiding stupid human battles with her old Dalish clan. Fenris has kept himself busy, hunting down the Tevinter slavers who came south to prey on the refugees. I'm not sure exactly where he is at the moment. You can usually follow the trail of corpses, though. Isabella went back to the raiders. She's calling herself an admiral now. I don't know if she's actually in charge or just has a really big hat. Might be the same thing, honestly. Hawk's brother Carver is still in the Free Marches, helping the Kirkwall Guard keep order. Aveline is still guard captain. I'm pretty sure Kirkwall would fall into the sea if she quit her job. Intrygujące, bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Fajnie było się dowiedzieć, co się stało z resztą tych pokurwiów, z którymi tutaj współpracowaliśmy. Kogoś mi tu brakuje? Nie, jest Cassandra, jest Solas, jest Warwick. Dobra, chodźmy pogadać z Lelianą w takim razie, może coś ciekawego od niej się dowiemy. Z Lelianą, z tego co kojarzę, chyba niezbyt wiele gadałem, więc jakby warto byłoby to naprawić. Cześć. Cześć pani Blessed are the peacekeepers, the champions of the kaznodziejko. just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood. To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak Fandraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? How is this a game? Do you see the sky? What about the temple ruins? The bones lying in the dust? Even if you didn't support the Divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, what is it if not a game or a cruel joke? I speak for no one but myself, and I have no answers for you. You probably don't even worship the Maker. Lucky. He asks a lot. The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Justinia gave him everything she had, and he let her die. Maybe you should be angry at the people who murdered her? If the Maker doesn't intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen, just as some say you are. I thought I was fulfilling his purpose for me, working with the Divine, helping people. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. Maybe you have another purpose. I could help you find it. No, this is my burden. I regret that I even let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, to work then. We will speak later. Okej, a mogę z tobą jeszcze coś tam pogadać? Coś mi jeszcze powiesz ciekawego? Czy tu na tym się kończy nasze tutaj rozprawianie? Chyba na tym się kończy nasze rozprawianie. No dobra, no jak nie chcesz ze mną... So it's true. Butler has stand on us. I hope my hunch was wrong. You knew him well? Not as well as I thought. Show me the reports. There were so many questions surrounding Faria's death. Did he think we wouldn't notice? He's killed Faria, one of my best agents, and knows where the others are. You know what must be done. Make it clean. Painless if you can. We were friends once. Uła. Sam nie wiem, co tutaj ten... Wait, what are you doing? He betrayed us. He murdered my agent. And you'd kill him, just like that. You find fault with my decision? If he has knowledge, then he's a resource. Use him.
He's a loose end who could escape and get word to our enemies. Butler's betrayal put our agents in danger. I condemned one man to save dozens. I may not like what I do, but it must be done. I cannot afford the luxury of ideals at a time like this. Now is precisely the time for ideals. You feel very strongly about this. Very well. I will think of another way to deal with this man. Apprehend Butler, but see that he lives. Now, if you're happy, I have more work to do. Zrobiłem tak z jednego prostego powodu, dlatego że jakby jeżeli typ jest faktycznie dobrym agentem, to można go jeszcze jakoś wykorzystać. Szkoda byłoby go zmarnować tylko dlatego, że jakby zamordował kogoś i jakby tylko. I no tak, aż takie małe przewinienie. I plus w dodatku sądzę, że no właśnie, zabicie go nic za bardzo nie zmieni. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To była jakaś decyzja, jakby mówię, zobaczymy. Może zła, może dobra, cholera wie. Fade drifts and demons keep coming. The people are terrified and it's only getting worse. The only thing that will calm their fears now is the hope that someone out there can save them. You have to be that someone. No one else has any power over the rifts. Seal them. Your legend will spread and Thedas will learn to trust the Inquisition. Why do you want me to seek out the rebel mages? Why do you care? I've known mages. Some of them were better people than me. And yet I'm free and they're not. It's not right. They called you the left hand of the divine. That they did? What of it? What is the point of an inquisition? Justinia would have started the Inquisition if the Divine Conclave failed to restore peace. She hoped that with enough support, we could challenge the very tenets of the Chantry. She wanted the Chantry to treat the mages fairly. But sometimes I wonder, why stop at mages? The Chantry has committed many injustices. If we're going to change it, why not change the whole thing? It's just a thought. None of this will be possible if we fail. I'm sorry she didn't live to see the Inquisition. So am I. I could use the left hand of the divine at my side out there. Every agent out in the world is my eyes, my ears, my blade. Wherever my people are, I am also. Coming with you, leaving my post, would blind and bound me. Do you see? What exactly does the left hand of the divine do? A divine always has enemies, and Justinia had more than most. I protected her. I watched, had an ear to every door. I identified threats, and I dealt with them. Why did Justinia have so many enemies? There were many who felt she was unfit to be divine. She had a past, a worldly life. Unlike many, she wasn't given to the Chantry as a child. She chose it, and somehow that made her unworthy. And because they thought she was unworthy, they wished her harm. It sounds like you did some unscrupulous things as the left hand. Perhaps, but wouldn't you do anything to protect what you love? I'd like to hear about Justinia. What was she like? A friend. A mentor. Like me, she had secrets, made mistakes. It made her human. I think her followers responded to that. Was there something more than friendship between you? You're asking if we were lovers? Typical. I was devoted to her, therefore it must be romantic. Love is common. Love is simple. My bond with Justinia was something greater. She was a sister, a mother, a teacher. So to answer your question, yes, it was more than friendship. How did you and Justinia meet? I met her a long time ago, before she became divine. Before she was Justinia. When I met her, she was Mother Dorothea. I was at my lowest. Broken, lost. And she saved me. No, wait. She hates it when I say that. I saved myself.
She just showed me it was possible. We'll talk more later. Okej, kolejna ciekawa rozmowa za nami. 15 minut w odcinek, nie zrobiłem absolutnie nic poza gadaniem, ale bardzo mi się to podoba. No i chodźmy zobaczyć, o co tutaj ten cały rywetes. Killed the most holy. Lies. Your kind let her die. Shut your mouth, mage! Enough! Knight Captain. That is not my title. We are not Templars any longer. We are all part of the Inquisition. And what does that mean exactly? Back already, Chancellor. Haven't you done enough? I'm curious, Commander, as to how your Inquisition and its herald will restore order as you've promised. Of course you are. Back to your duties, all of you. Oj, robi się tu gnój. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy ciekawego do zrobienia. Kulen, co mi powiesz Mages ciekawego? and Templars were already at war. Now they're blaming each other for the Divine's death. Which is why we require a proper authority to guide them back to order. Who? You? Random clerics who weren't important enough to be at the Conclave? The Rebel Inquisition and its so-called Herald of Andraste? I think not. If the proper authority hadn't completely failed, the conclave wouldn't have been needed. So you suggest I blame the Chantry and exalt a murderer? What of justice? That won't help restore order in the here and now. Order will never be restored so long as this rebellion is allowed to fester. Możemy go zajebać. Remind me why you're allowing the Chancellor to stay? Clearly, your Templar knows where to draw the line. He's toothless. There's no point turning him into a martyr simply because he runs at the mouth. The Chancellor's a good indicator of what to expect in Val Royeaux, however. How widespread is the violence between mages and Templars? Impossible to say. Your organization flouting the Chantry's authority will not help matters. With the Conclave destroyed, I imagine the war between mages and Templars is renewed with interest. The mages and Templars are fighting even though we don't know what really happened at the Temple of Sacred Ashes? Exactly why all this should be left to a new divine. If you are innocent, the Chantry will establish it as so. Or we'll be happy to use someone as a scapegoat. You think nobody cares about the truth? We all grieve Justinia's loss. But you won't grieve if the Herald of Andraste is conveniently swept under a carpet. Trochę mnie wkurwia, że ta moja postać stoi tyłem. Don't let anyone riot while we're gone. The walls will be standing when you return, I hope. Nie brzmisz na zbyt przekonanego. Czy tu był gdzieś ten stół narad, prawda? Sala narad, no właśnie. Znajdź swojego wroga. Mogą okazać się warte zbadania, okej. Only the word. Seems interesting. Matka Giselle. O, przyszłaś tutaj. Greetings, Herald of Andraste. How fares your quest to seal the breach? Well, you know how these things go. At least, I hope someone does. You love to bring a little light into the darkness, and I'm glad to see it. Too many see laughter as antithetical to the chant of light. They imagine Andraste as a grim warrior all her life, forgetting that she loved and was loved in return. I hope she found time for laughter during her trials, as I hope you do. I thought I made it clear that I'm not the Herald of Andraste. I understand. Whatever you believe, there remains a task to be done. If the faith of the people is nothing but a tool, then I beg you to use it well. We will all perish if you do not. In any case, I pray this Inquisition proves less brutal than its predecessor. Ja pierdolę, ile to jest kolejnych dialogów. Dobra, Do you jedziemy. know who the Grand Clerics will choose as the next divine? It is a difficult decision. All the obvious candidates perished with divine Justinia at the Conclave. The Grand Clerics are terrified of the Inquisition. They will not decide soon, and I fear they will not decide wisely. Whoever is chosen needs the Inquisition's support. No one else seems likely to seal the breach.
How are the people doing after what happened at the conclave? They are scared, of course. Many have lost homes or loved ones. I doubt many will sleep well until you have sealed the breach. I have offered what help I can. The rest is for the Inquisition. What more do you wish to know? Wszystko chcę wiedzieć. How are the villagers in Haven doing? They are terrified. Many of them came here because the war between the Mages and the Templars destroyed their homes. In their minds, the death of the Divine has destroyed any chance of peace. To that, add the breach. Farmers have fled their fields. If we do not restore order, half of Thedas may starve. What are you doing to help these people? My sisters and I have been tending to the injured as best we are able. Some refugees come with food, while others arrive empty-handed. I have helped ensure that all have enough to eat. Beyond that, many simply wish the familiar comfort of the Chant of Light. It is little enough work to offer some comfort to those in pain. Do you have information on people elsewhere? The refugees in the hinterlands are desperate. Without help, starvation or war will claim many lives. Villagers in Crestwood are besieged by their own dead. They have sent word begging for assistance. People are vanishing in the hills of Emprise de Lyon. It may be demons or something worse, but they are terrified. More than that I cannot say. It is a chaotic time for all in Olay and Ferelden. Farewell. Farewell. No, roboty trochę tutaj będziemy mieli, to na pewno. Jezus, co tu za cutscenka teraz się odpala The jeszcze. Inquisition cannot remain, Ambassador. If you can't prove it was founded on Justinia's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked his life to slow the magic of the breach. Master Kadash, this is the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denerim, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. Co ty masz za dziwaczną maskę? People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Przynajmniej jedna dobra wiadomość. Do the Durelians actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite our Ferelden relations, the Durelions are our legion. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. May I ask what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. Masz antiwański akcent. What sort of dealings have you had with nobility?
For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. Mhm. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation. Tak mi się coś skojarzyło z Zewranem. The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montilier. Thank you. Let us hope so. Thedas' politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Okej, to sobie pracuj. Ja tutaj przyszedłem tak w zasadzie, żeby... Yes. No właśnie. Wrogowie pozostawiają po sobie unikalne przedmioty kolekcjonerskie. Zanieś je badaczowi, aby dowiedzieć się więcej o wrogach i otrzymać premię do walki z nimi. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. I hope Yep. the Inquisition can restore order soon. I never really wanted to leave the Circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. Okej, wbiłem level. W porządku. Nie będę się teraz tym zajmował, tym levelem. Tell me if you find something. Okej, ale mogę z tobą jeszcze coś You've brought pogadać. back some Jezus Mary. fascinating things. We're putting them to good use. You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster is coming at you, glowing eyes and burning claws, it's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. Dobra, dosyć tego gadania, bo cały tutaj odcinek przegadaliśmy. To nie są zbyt istotne rzeczy. Rozumiem, jak to działa mniej więcej. I nie mam zbytnio bardzo potrzeby tutaj teraz sobie dyskutować na ten temat, ale chciałbym zwołać naradę wojenną. Z racji takiej, że na Zaziemiu mamy do wybudowania jakieś wieże i po to w ogóle ja tutaj przybyłem. To był mój pierwotny cel. Masz teraz dostęp do operacji pozyskiwania środków. Ukończenie operacji tego typu zajmuje czas i pozwala Inkwizycji zdobywać zasoby i inne. Aktywna może być tylko jedna operacja pozyskiwania środków na każdego specjalistę. Niektóre operacje pozyskiwania środków przeprowadzane są szybciej, gdyż zajmuje się nimi konkretny specjalista i przynoszą inne korzyści w zależności od tego, kto je ukończy. Dobra. Ale, co ja tu chciałem? Wojska? Nie, wstecz, tajemnice, wiedza tajemna, sokoli wzrok, inkwizycja, leczki z hartowanego szkła, nie, znajomości. To gdzie ja mogę w takim razie postawić tę wieżę? To jest teraz moje pytanie. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, szczegółowa znajomość zwyczajów półświadka ich brutalnych, lecz bla 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 bla. Zwiększa o 50% punkty doświadczenia otrzymywane za dodawanie wpisów do kodeksu. Metodologia opracowana zwiększa 5% punkty doświadczenia zdobywane za zabijanie wrogów. Dobra, spróbujmy sobie zrobić to. Okej. I co mi to dało? Nie wiem. Aha, i tutaj potrzebuję teraz profitów Inkwizycji. Okej, a wstecz... Ferelden. Przejdźmy sobie do Fereldenu. Zbuduj strażnicę. Tak. To bym chciał zrobić. I kogo ja tu mogę Moi żołnierze wzniosą te wieże w krótkim czasie. Chyba wolę, żeby żołnierz zbudował te wieże. Po pierwsze szybciej to pójdzie, a po drugie podejrzewam, że to będzie lepiej zrobione. Odnajdź żołnierzy w Fereldenie. Żołnierze Inkwizycji zaginęli na bagnistych zakątkach południowego Fereldenu, ponieważ region ten pozostaje w dużej mierze niezbadany, niełatwo będzie ich znaleźć, ale doradcy
Ale doradcy Inkwizycji są zdeterminowani, aby dowiedzieć, co się stało, jeśli możliwe sprowadzić swoich ludzi z powrotem. Wojska, tajemnice albo znajomości. Okej, spróbujmy może wykorzystać znajomości. Odblokowano nowy obszar. Zaginionych żołnierzy znaleziono na bagnie zwanym jałowymi mokradłami. Są jeńcami awarów, którzy domagają się spotkania z Heraldem Andrasty. Jeśli Inkwizycja chce jeszcze zobaczyć swoich ludzi żywych. Później chce się tam udać. Dobra, okej, to rozumiem, o co tu chodzi. To co to jest? Niepokoi mnie, ale jej nie odrzucam, to nie pierwsza bla bla bla. Inkwizycja ma potrzeba, my ją spełniamy. Posiadam pewnego szlachetnego rumaka, który poległ w bitwie z gniewem i powrócił do życia przez nieokiełznane pragnienie galopu i służenia słusznej sprawie oraz szlachetnemu panu. Dowodnij to, co już wierzą twoi zwolennicy, że potrafisz sięgać poza tę krainę, że nawet siły pustki są twymi sprzymierzeńcami, że śmierć nie stanowi przeszkody na drodze do zwycięstwa kolektyw. Okej, spróbujmy tak. Jednorożec z mokradeł. Okej. I have no idea what was that. Kartel dostaje swoją działkę. O co tu chodzi? Wybacz, że ten interes z Lirium na konklawę nie doszedł do skutku. Kiedy mówiłem, że rozmowy na pewno wypalą, nie to miałem na myśli. Przynajmniej tobie udało się uciec w jednym kawałku. Ty zawsze miałeś niezwykłe szczęście. Nie piszę, gdzie jestem teraz. Powiedzmy w bezpiecznym miejscu i niech wścibscy się zastanawiają. Ubijacz cię szuka. Cóż, właściwie nas obu. Ale przede wszystkim ciebie. Jest wściekły jak pijany Bronto. Sądzisz, że uciekłeś z jego Lirium Salroka. A teraz ukrywasz się przed kartelem za szeregiem osiłków z Inkwizycji. Na twoim miejscu bardzo bym uważał. Okej, spróbujmy tak. Nie mam zielonego pojęcia, co my tutaj będziemy. Ten Tern Wysokorza, rozwiąż problemy szlachcica, zemsta Warika, kryminalne zagadki Górnego Miasta 3, zemsta Warika. Co? Chciałem poprosić o przysługę, właściwie to pożyczkę, gdyż zamierzam się odwdzięczyć. Otrzymałem dziś list od mojej redaktorki z Górnego Miasta. Pisze, że książka kryminalna bla 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 kilka dni temu ukazała się nakładem w antiwańskiej drukarni. Poświęć parę chwil, aby uświadomić sobie zgrozę, bla 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 bla, sprawdzić ślady autora na parę lat wstecz. Dobra, chuj, wyślijmy Lelianę. Nie mam zielonego pojęcia, o co tu chodzi, ale nie ma to większego znaczenia. Tutaj te strażnice się budują i one się kiedyś pewnie wybudują. Ale zakończmy tutaj tę naradę. Mamy 32 minuty odcinka i nic się tutaj nie wydarzyło. Mam wrażenie, że to jest bardzo nudny odcinek, ale no jakby gra na tym polega, no co ja mam poradzić. Okej, tu mamy jakieś kolejne rzeczy do zrobienia, ale dobra, zanim to wszystko tutaj się zabierzemy za to, tu mamy za ziemię, tu mamy jałowe mokradła, ja pierdolę, ile tu jest rzeczy do robienia, bardzo mi się to podoba, ale ja bym chciał przejść wrócić na zaziemię, bo mamy tu jeszcze dużo rzeczy niedokończonych i którymi chciałbym się zająć. Przede wszystkim tutaj te wszystkie zadania wśród żywiołów, odłamki na zaziemiu, jakieś inne gówna, dobra, może odłamki na zaziemiu to nie, ale wśród żywiołów jak najbardziej i chciałbym się tutaj przenieść i poogarniać to. Przejdźmy tutaj, tak. No, bierzemy, dobra, może nie Warika na pierwszy ten, ale Cassandra, Warik, Solas, potwierdź. Jestem ciekaw, kiedy i w jakich okolicznościach zwerbujemy kolejnych żołnierzy, kolejnych towarzyszy do naszej drużyny, bo chętnie bym tutaj sobie pozamieniał tę drużynę, bo jakoś tak Cassandra i Solas do mnie super nie przemawiają. Warik jak najbardziej, ale Cassandra i ten Solas nie są zbytnio moim stylem postaci. W sensie, no Cassandra, no wiadomo, miecz i tarcza, co innego tam może być, ale wolałbym mieć na przykład takiego, nie wiem, Alistera, chociaż to może za dużo wymagam. Warik, przestań latać, bo to jednak król Fereldenu, ale jakby, no kogoś tam bym sobie innego jeszcze tutaj zwerbował. Bardzo chętnie. Tu mamy chyba odłamek, prawda? Tylko pytanie, gdzie konkretnie? Na górze. Jak już tu jestem, to sobie go po drodze chciałem zebrać. Bardzo dużo czasu straciliśmy. No, wykorzystaliśmy na rozmowy w tym odcinku i jakby niezbyt dużo akcji tutaj było, no ale jakby bardzo dużo lore się dowiedzieliśmy, bardzo dużo informacji zebraliśmy i jakby sądzę, że to też jest niezbędne w momencie, kiedy się gra w takiego RPG, jakim jest na przykład Dragon Age. Te dialogi są konieczne do tego, żeby ta gra miała sens i jakby jest, no
nieodzownym elementem tej gry. No, dlatego też mało się tutaj nagadałem w tym odcinku, no ale to też kwestia tego, że po prostu dawałem się wypowiedzieć innym. No nie chciałem przerywać tym dialogom, no bo jakby wiem, że mnie osobiście irytuje, jak kogoś oglądam i on pieprzy w trakcie dialogów, dlatego też nie chciałem tego robić. Tu jakąś skrzyneczkę? Nie otworzę jej. Chyba, że już tu byłem po prostu i dlatego nie mogę tego otworzyć. Ale tu widzę, że jest jakiś odłamek gdzieś w okolicy. O właśnie, zbierz go. Jak już tutaj mówię, jak już jest po drodze gdzieś widzę, to chętnie się nim po prostu zajmę, zamiast potem się musi tutaj wracać i ogarniać. To królewski elfi korzeń też się na pewno przyda. Właśnie, ulepszyłem sobie też mikstury lecznicze, leczą mi teraz więcej HP. Nie wiem, czy to było jakoś super konieczne, zważywszy na to... Chwila. Potrzebuję skóry barana. No i chuj, spierdolił mi gnojarz. To niedobrze. Potrzebuję skóry barana do tej łamigłówki całej. O, bardzo ładnie. Jestem z ciebie dumny, Solas. Udało ci się zabić barana. Wykorzystałeś na to w pizdu zaklęć, ale udało ci się. Przeszukajmy go teraz. Dawaj mi skórę. Potrzebuję skóry, no właśnie, skóry barana potrzebuję do tej łamigłówki, bo wykorzystałem bardzo dużo tej skóry na craftowanie itemów, więc jakby, no, musiałem sobie teraz odnowić trochę zapasy. Trzeba było zabić tego barana, ale już sru. Żelazo też zbieramy, no to wszystko się przydaje jednak, jak widać, w momencie, kiedy craftujemy, bo no naprawdę fajne rzeczy tam można sobie zrobić. Znaczy, na razie, no to wiadomo, zrobiłem sobie jakieś takie, jakie miałem, ale sądzę, że jak znajdziemy jakiś ciekawy schemat, to może tutaj naprawdę ciekawe rzeczy mogą z tego wyniknąć, więc jakby chętnie się tym pozajmuję. Zobaczmy, tutaj mamy podobno skrytkę gdzieś apostatów i chętnie bym sobie ją znalazł. Podejrzewam, że gdzieś w tym domu. A tak, z tobą już gadałem, kobitko. Gdzieś tutaj podobno koło twojego domu znajduje się jakaś skrytka apostatów. Nie za bardzo wiem gdzie, ale sądzę, że raczej nie będzie zbyt trudno ją znaleźć. Przynajmniej taką mam cholera nadzieję. Wydaje mi się, że szukanie na tej górze jest równie dobrym miejscem, żeby rozpocząć poszukiwania jak... O, dobra, zaznacz podłączenie skrytki. No, jedną... Tak jest, dokładnie tak. Znaleźliśmy jedną z tych skrytek z surowcami, jakby zajebiście. Chodźmy teraz tutaj. Tu przy okazji sobie ogarniemy jeszcze obóz nowy, ostatni obóz na zaziemiu, tak swoją drogą, do rozbicia i wykonamy kolejne zadanie. Może, właśnie, przecież ja mam punkt umiejętności, ale dobra, to sobie rozdam już po nagraniu te punkty umiejętności, żeby teraz nie tracić tego czasu. I tak. Tu mam jakieś kolejne zadanie do wykonania. Fantastycznie. Chętnie sobie przyjmę. To kolejny exp, jakby zajebiście. Zmartwiony zwiadowca. You said your friend hasn't reported back? Well, she was supposed to be checking on some apostates. I'm on duty here, or I'd go look for her. Dobra, tu mamy kogoś do znalezienia. Kolejną osobę zaginioną. Tutaj... Tak. No dobra, no i tak w tamtą stronę zmierzamy, więc i tak czy owak będziemy mieli tam do załatwienia pewną sprawę. Kolejna rzecz do załatwienia to nie jest jakiś super wielki problem. Tymczasem tu mamy obozowisko do założenia i od tego bym sobie zaczął. Tak, właśnie dlatego tutaj podbiłem. No i mamy obronę zaziemia ukończoną, kolejne wpływy zdobyte i teraz tutaj musimy poszukać skrytki, tylko skrytki apostaty w okolicy i ją oznaczyć. Władza +1, zajebiście. Tu mamy wyposażenie mikstur i zamówienia, bla. Dobra. Tu możemy zmienić sobie towarzyszy. I teraz tak, gdzie tę skrytkę tutaj znajdziemy? Nie sądzę, żeby ona była na pierwszy rzut oka widoczna, raczej to nie w ten sposób będzie tutaj poukrywane. To jak sama nazwa wskazuje, jest to skrytka, więc no właśnie, nie będzie ona na samym wierzchu, ale też, żeby to nie było zbyt trudne znalezienia, na pewno też nie będzie ukryte jakoś super dobrze. Mamy kolejne zadanie. Trochę tego tutaj jest, ale wszystko się zrobi w swoim czasie na spokojnie. Mamy czas. Już się pogodziłem z tym, że ta gra będzie trwała wieczność i że prawdopodobnie będę w nią grał jeszcze przez całe wakacje i jakoś mi to super nie przeszkadza. W sensie no przez całe lato, niekoniecznie wakacje, ale całe lato. Nie dla każdego wakacje w każdym razie. List znaleziony przy ciele templariusza. Elendro, nie wiem czy ten list do ciebie dotrze, ale co mogę uczynić resztą sił
uczynić resztę sił w drżących rękach, jak tylko napisać do ciebie. Czy to magia tego przeklętego wyłomu, czy kara Stwórcy za porzucenie moich ślubów? Zbliża się mój koniec. Groza towarzyszy mi coraz częściej. Przybyłem tutaj, żeby spróbować odnaleźć odrobinę spokoju wśród tych wierzących, ale banały z ich ust są marnym pocieszeniem. Jeśli mój umysł ulegnie demonom lub mrokowi we mnie, to obawiam się, że nawet osłabiony templariusz stanowić będzie dla mnie zbyt duże zagrożenie. Wypiłem miksturę ziołową, wkrótce nadejdzie koniec. Żałuję, że moje osłabienie nie pozwala mi się z tobą spotkać. Dzięki twojemu filakterium wiedziałem dokładnie, gdzie się znajdujesz, ale szaleństwo po stronie moich i twoich było zbyt wielką przeszkodą. Niech Stwórca ma cię w opiece, bądź bezpieczna, nie potrzebujesz zakonu, jeśli on jest z tobą. Kocham, Matrin. Filakterium, dobra, okej, no już tam czym jest filakterium, to nie mam zamiaru czytać, ale trzeba przekazać ten list pewnie jakiejś, no właśnie, jakiejś kobiecinie. I tak też zrobimy, ale to w następnym odcinku prawdopodobnie, albo jeszcze w którymś tam późniejszym. Na pewno nie teraz. Znaczy może nie na pewno, ale raczej nie teraz. Znaczy nie, na pewno nie teraz, bo teraz kończymy ten odcinek. Mamy 40 minut nagrania i myślę, że to wystarczy w zupełności. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to rozważcie te łapki w górę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.